Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, w jaki sposób amerykańskim ekonomistom udało się znacząco przyspieszyć zakończenie II wojny światowej. Bez ich działań trwałaby ona znacznie dłużej i zapewne kosztowała życie tysięcy ludzi i wolność wielu narodów. To temat całkowicie nieobecny w historii i dlatego postanowiłem go przedstawić. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. II wojna światowa rozstrzygnęła się na zupełnie innym polu niż sądzimy. Tym polem była amerykańska gospodarka. W czasie II wojny światowej gospodarka Stanów Zjednoczonych weszła w okres dynamicznego rozwoju. Stało się tak dzięki umiejętnym posunięciom amerykańskich ekonomistów. Najważniejszym z nich było przestawienie całego amerykańskiego przemysłu na potrzeby toczącej się wojny. Kolejnym z nich było uruchomienie masowej produkcji sprzętu wojskowego i uzbrojenia. To właśnie te posunięcia przyniosły aliantom zwycięstwo nad Niemcami i skróciły wojnę w Europie o co najmniej rok. Dzięki temu alianci uratowali życie setek tysięcy więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i ocalili kraje Europy Zachodniej przed losem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które zostały podporządkowane przez Sowietów. Zacznijmy jednak od swoistego punktu wyjścia. Przed wybuchem II wojny światowej PKB Stanów Zjednoczonych rósł powoli. W latach 1925-1929 ten wzrost wynosił 2,3%, a po wybuchu wielkiego kryzysu w latach 1929-1938 spadł nawet do 1,3%. Ale nie mogło to specjalnie dziwić, ponieważ w innych krajach zachodnich było niewiele lepiej. II wojna światowa całkowicie zmieniła tę sytuację. Dzięki niej PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł w latach 1939-1945 aż o 69%. Żaden kraj nigdy wcześniej nie rozwijał się w tak zawrotnym tempie. Wybuch II wojny światowej przestawił amerykański przemysł na zupełnie nowe tory. Gdy wybuchła wojna, prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt zażądał, aby amerykański przemysł dostarczył amerykańskiej armii 50 tysięcy samolotów. Problem był tylko taki, że Stany Zjednoczone produkowały wówczas rocznie zaledwie 5 tysięcy samolotów i to metodą iście chałupniczą. Stało się więc koniecznym wprowadzenie do amerykańskiego przemysłu lotniczego metod produkcji masowej, które wcześniej stosowane były tylko w amerykańskim przemyśle samochodowym. Aby tak się mogło stać, inżynierowie z fabryki samochodów w Detroit rozebrali jeden z samolotów na części, dokonali ich szczegółowych pomiarów, a następnie opracowali szczegółowe plany ich produkcji masowej. Tak samo stało się w fabrykach innych gałęzi amerykańskiego przemysłu. Oczywiście były też koszty przygotowania amerykańskich fabryk do masowej produkcji, ale dzięki cennym doświadczeniom inżynierów koszty te z roku na rok systematycznie malały. Dzięki temu produkcja amerykańskich samolotów stale rosła i w 1944 roku była już 24 razy większa niż było to w 1939 roku. Z pozoru absurdalne żądanie prezydenta Roosevelta,
który, jak już wspomniałem, domagał się dostarczenia amerykańskiej armii 50 000 samolotów, zostało więc spełnione. Gdy w grudniu 1941 roku Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez Japonię, sytuacja, pomimo rosnącej produkcji, była nadal trudna. Po serii próśb cywilnych agencji zarządzających amerykańską produkcją, dowództwo amerykańskiej armii przygotowało wreszcie listę materiałów potrzebnych do wyposażenia 4-milionowej amerykańskiej armii, bo tyle wówczas ona liczyła żołnierzy. Na tej liście znalazło się m.in. 225 kg aluminium, 25 000 ton miedzi oraz 13 milionów ton jedwabiu. Szefowie cywilnych agencji zarządzających amerykańską produkcją szybko zauważyli, że wojskowi nie mają bladego pojęcia, jak zaopatrzyć tak dużą armię. Uznali, że będzie jeszcze gorzej, gdy zgodnie z amerykańskim prawem w czasie wojny armia przejmie całkowitą kontrolę nad całą amerykańską produkcją. O swoich obawach poinformowali natychmiast prezydenta Roosevelta. Ten, dowiedziawszy się o niekompetencji amerykańskich wojskowych w zakresie planowania, postanowił, że w czasie wojny amerykańskim przemysłem zarządzać będą cywile i oni także będą kontrolować zamówienia dla wojska i sprawdzać to, czy mają one w ogóle sens. Sprawą zamówień dla amerykańskiej armii zajął się Stacey May, członek cywilnej administracji z zawodu ekonomista i statystyk. May spotkał się najpierw z Jeanem Monnetem, francuskim ekonomistą, który po wybuchu wojny był szefem francuskiej misji w Wielkiej Brytanii, a po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku został doradcą brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. Monnet szybko przekonał Churchilla do tego, że jeśli jego kraj chce przetrwać wojnę, musi polegać na amerykańskim przemyśle, bo jak podkreślił, ma on kilkunastokrotnie większe moce produkcyjne od przemysłu Wielkiej Brytanii. Monnet przyjął założenie, że gdyby udało się skierować całą moc amerykańskiego przemysłu na cele wojenne, to stworzyłoby to niewyobrażalną siłę, która pozwoliłaby wygrać wojnę z Niemcami. Stacey May został przekonany przez Monneta do konieczności wsparcia Wielkiej Brytanii przez przemysł Stanów Zjednoczonych. May zaczął więc współpracować w tym zakresie z Monnetem, który zresztą w 1941 roku znalazł się w Stanach Zjednoczonych jako członek brytyjskiej delegacji do spraw dostaw wojennych, która została tam wysłana przez premiera Winstona Churchilla. May zaczął również przekonywać amerykańskie władze do takiego posunięcia, podkreślając w rozmowach z nimi, że jeśli Stany Zjednoczone naprawdę mają pomóc Wielkiej Brytanii, to oba te kraje muszą stworzyć wspólną listę swoich potrzeb militarnych. To jednak wymagało udostępnienia przez obie strony informacji uważanych do tej pory za najbardziej strzeżone tajemnice. Dzięki wspólnym wysiłkom Maya i Monneta do takiej wymiany informacji doszło i odbyło się to w formie opracowania jednolitego raportu w tej sprawie. Najpierw ludzie Maya stworzyli kilkusetstronicową księgę, w której w odpowiednich rubrykach naniesione zostały dane dotyczące potrzeb strony amerykańskiej. Potem, na polecenie amerykańskiego sekretarza wojny Henry'ego Stimsona, May udał się z tym raportem do Wielkiej Brytanii, aby uzupełnić go o dane brytyjskie. W ten sposób powstał wspólny amerykańsko-brytyjski raport na temat potrzeb militarnych obu stron. Następnie May zawiózł ten raport do Stanów Zjednoczonych, podróżując zwykłym samolotem z Dublina do Baltimore. May
przekazał go swoim zwierzchnikom. Miało to miejsce 4 grudnia 1941 roku, a więc zaledwie 3 dni przed atakiem Japończyków na Pearl Harbor. Ten raport przewidywał, że 3/4 potrzebnego wyposażenia wojskowego Amerykanie i Brytyjczycy będą mogli otrzymać do września 1943 roku, a jego całość do wiosny 1944 roku. Co więcej, May wyliczył, że amerykańska gospodarka będzie w stanie udźwignąć jego produkcję bez poniesienia jakichkolwiek kosztów społecznych. Oszacował, że produkt narodowy brutto Stanów Zjednoczonych pod koniec 1943 roku będzie o 60% większy niż ten w 1941 roku. A to oznaczało, że Stany Zjednoczone w 1942 roku wydadzą na zbrojenia 45 miliardów dolarów, a w 1943 roku 65 miliardów dolarów z liczącego prawie 130 miliardów dolarów dochodu narodowego. Jak łatwo zauważyć, 65 miliardów dolarów z tego dochodu Amerykanie mogli więc przeznaczyć na swoje cywilne wydatki konsumpcyjne, a więc tyle samo, ile wydawano na nie w latach 1935-1939. May skonstatował więc swoje przewidywania stwierdzeniem, że nadal będzie pełno jedzenia, ubrań, mebli i usług. I te przewidywania rzeczywiście się sprawdziły. Każdego roku wydatki konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych rosły i w 1944 roku stały się najwyższe w historii. Raport Maya mówił o tym, co należy wyprodukować. Nie mówił jednak o tym, kiedy należy to dokładnie wyprodukować. Nad tym zagadnieniem pracował inny amerykański ekonomista. Był nim pochodzący z żydowskiej rodziny zamieszkałej w Polsce Simon Kuznets, który w 1922 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam przez jakiś czas Kuznets był zatrudniony w Departamencie Handlu, gdzie zajmował się opracowaniem szacunków dotyczących amerykańskiego dochodu narodowego, za co później otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. W każdym razie w sierpniu 1942 roku Kuznets przygotował raport, w którym poddał ocenie zamówienia złożone przez amerykańską i brytyjską armię. Jak skonstatował w swoim raporcie, były one zdecydowanie za duże. I takie były wnioski końcowe tego raportu. Raport Kuznetsa trafił następnie w ręce generała Brehona B. Somervella, odpowiedzialnego za całą logistykę w amerykańskiej armii. Somervell uznał ten raport za zwykły bełkot i zalecił swoim podwładnym, aby trzymali się od niego z daleka. W zaistniałej sytuacji prezydent Roosevelt wezwał do siebie Leona Hendersona, swojego doradcę ekonomicznego, i polecił mu, aby zażegnał spór pomiędzy generałem Somervellem a Kuznetsem. Dzięki wysiłkom Hendersona ten spór udało się w końcu zażegnać. W rezultacie tego zamówienia wojenne zmniejszyły się o prawie 20%, co było rozwiązaniem całkowicie satysfakcjonującym Kuznetsa. Aby zrozumieć, jak ważna była praca Stacey Maya i Simona Kuznetsa dla dalszych losów II wojny światowej, warto zwrócić uwagę na to, że próba realizacji pierwotnego zamówienia amerykańskiej i brytyjskiej armii, czyli tego większego zamówienia, doprowadziłaby do sytuacji, w której otrzymałyby one o 1/4 mniej potrzebnego sprzętu, niż wynikało to z szacunków ekonomistów. Zapytacie więc Państwo, dlaczego tak by się stało? Otóż stałoby się tak dlatego, że pierwotne zamówienia
przekraczałyby możliwości produkcyjne amerykańskiego przemysłu. Próba ich realizacji spowodowałaby olbrzymie straty i marnotrawstwo, ponieważ usiłowano by wówczas wyprodukować sprzęt, do ukończenia którego zabrakłoby zarówno surowców, jak i niezbędnej siły roboczej. I tak przykładowo produkowano by na przykład ciężarówki dla wojska, ale bez opon, szkielety do samolotów bojowych, ale bez silników. Jim Lassay w książce zatytułowanej „Trzymać z dala od wszystkich rozsądnych ludzi, jak amerykańscy ekonomiści wygrali II wojnę światową” pisze wprost, że działania Maya i Kuzneca przyspieszyły koniec wojny mniej więcej o 1 rok. Jest to o tyle ważne, że przez ten rok Niemcy zapewne wymordowaliby w swoich obozach koncentracyjnych kolejne setki tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Z drugiej strony, jak podkreśla Lassay, w ciągu tego roku wojska Stalina na pewno zaszłyby dalej na zachód i w rezultacie tego sowiecka strefa wpływów stałaby się znacznie większa. Gdyby Amerykanie i Brytyjczycy nie otworzyli w lecie 1944 roku drugiego frontu w Europie, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Norwegia znalazłyby się w sowieckiej strefie wpływów. Ale dzięki wysiłkom Maya i Kuzneca tak się nie stało. W moim następnym filmie opowiem Państwu o dwóch ważnych postaciach polskiej historii czasów II wojny światowej: generale Władysławie Sikorskim i generale Władysławie Andersie. Obaj mieli spore ambicje polityczne i nie przepadali za sobą. Dowiecie się, jak wyglądały ich spotkania i rozmowy. Ten film zatytułowałem „Trudne relacje generałów Sikorskiego i Andersa”. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, pan Dariusz Czarnotta, pan Artur Drogosz, pan Arkadiusz Strykowski, pan Piotr Kos, pan Bartłomiej Biegała, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.